Jim Carrey. Nazwisko, które zna niemal każdy fan kina. Ten człowiek z niemal nieograniczoną mimiką i talentem do wcielania się w najbardziej zwariowane postacie stał się ikoną komedii lat 90. Dziś już wiemy, że za maską szaleńca kryje się ktoś znacznie bardziej złożony. W tym filmie poznasz 5 najbardziej kultowych ról, które na stałe wpisały się w popkulturę, a także na zawsze zmieniły oblicze komedii. Carrey zaczynał od małych ról i skeczy w kanadyjskich klubach komediowych. Jego występy i specyficzny styl prezentowania bardzo szybko przyciągnął ogromną ilość ludzi, którzy zakochali się w mimice ukazywanej przez Jima. Clint Eastwood. Był to czas, kiedy komedia i karykatura przenikały się w nim jak w żadnym innym aktorze. Na miejscu 5 mojej listy znajduje się film Ja, Irena i ja. To komedia z 2000 roku w reżyserii braci Farrelly, która idealnie wykorzystuje talent komediowy Jima Carreya. W filmie aktor wciela się w Charlie'ego, który jest policjantem cierpiącym na zaburzenie osobowości. Coś w stylu rozdwojenia jaźni. Co jakiś czas budzi się w nim Hank, jego alter ego. Wszystko by było fajnie, gdyby nie fakt, że jest on jego totalnym przeciwieństwem pełnym agresji, wybuchowości i gniewu. Kiedy Charlie zakochuje się w Irene, jego wewnętrzna walka o zdobycie serca staje się główną osią wydarzeń w filmie, prowadząc widza przez zaskakujące zwroty akcji i humor pełen czarnego komizmu. Jim Carrey, znany z intensywnej mimiki i elastyczności fizycznej, podszedł do roli w swoim wyjątkowym stylu, który wymagał od niego niezwykłej wszechstronności i nieustającego zaangażowania. W tym filmie, posługując się typowym dla siebie absurdem i szaleństwem, stara się pokazać, jak człowiek zmagający się z problemami natury psychicznej może odnaleźć ukojenie i miłość, mimo że jego własny umysł wydaje się sabotować jego życie. Aktualnie wyszliśmy lekko do przodu, ale cofnijmy się do kluczowego roku 1994. Miejsce 4 na mojej liście należy do najlepszego detektywa, jakiego widziała ta planeta. Czas na film Ace Ventura: Psi Detektyw. To jedna z kilku przełomowych komedii tego roku, która uczyniła z Jima Carreya prawdziwą gwiazdę Hollywood. Aktor tym razem wciela się w ekscentrycznego i zabawnego detektywa, który specjalizuje się w odnajdywaniu zaginionych zwierząt. Główny wątek filmu opiera się na odszukaniu maskotki drużyny futbolowej Delfina Śnieżynka. Zwierzę zostaje porwane, a właściciele wynajmują Venturę, by rozwiązał tę zagadkę. Ace Ventura to wyrazista oraz zabawna postać, która w połączeniu z nietypowymi metodami śledczymi pokonuje intrygi oraz przeszkody stające na drodze. Oczywiście dostarczając mnóstwa śmiechu i kultowych momentów. Film opiera się na motywach absurdu i nieszablonowego myślenia, które sprawiają, że pozornie błahe sytuacje stają się niesamowicie zabawne. Ace jest bohaterem, który łamie stereotypy na temat tego, jak powinien wyglądać klasyczny detektyw. Przerysowany styl i humor Jima pokazały, że jego talent do tworzenia postaci są całkowicie nieprzewidywalne i jednocześnie dające widzom dużo satysfakcji i zabawy. Ace Ventura: Psi Detektyw to klasyk, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów komediowych lat 90., a Jim Carrey dołączył do grona najbardziej charyzmatycznych komików dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi. Na 3. miejscu znajduje się film, który był kolejnym sukcesem roku 94 dla Jima Carreya. Głupi i głupszy w reżyserii Petera Farrelly'ego. Tym razem Jim Carrey i Jeff Daniels wcielają się w rolę dwóch przyjaciół o wyjątkowo niskim poziomie inteligencji. Carrey gra Lloyda Christmasa, niezdarnego i impulsywnego kierowcę limuzyny, natomiast Daniels wciela się w rolę dobrodusznego przyjaciela Harry'ego. Życie bohaterów zmienia się, gdy Lloyd zakochuje się w pięknej pasażerce Mary Swanson. Kiedy kobieta opuszcza limuzynę, bohater zauważa, że zostawia na lotnisku walizkę. Postanawia ją odnaleźć i zwrócić jej zgubę. Przekonuje Harry'ego, by wyruszyli w podróż przez całe Stany Zjednoczone, aby oddać torbę i zyskać wdzięczność Mary. Pełni nadziei ruszają w drogę, zupełnie nieświadomi, że ich szalona misja wplącze ich w niebezpieczną sytuację z przestępcami,
oraz stanie się przyczyną serii absurdalnych i komicznych wydarzeń. Jim Carrey w roli Lloyda stworzył jedną z najbardziej pamiętnych postaci w historii komedii. Bohatera, który mimo tego, że jest całkowicie naiwny, potrafi sprawić, że widzowie zarówno go zrozumieją, jak i będą kibicować jego absurdalnym decyzjom. Drugie miejsce na naszym fikcyjnym podium zajmuje film Truman Show z 1998 roku w reżyserii Petera Weira. Była to nie tylko przełomowa produkcja w karierze Jima Carreya, ale także filozoficzna refleksja nad granicami rzeczywistości, prywatności i wolnością jednostki. W tym filmie aktor wciela się w rolę Trumana Burbanka, człowieka, który żyje w świecie kontrolowanym przez wielką telewizyjną produkcję. Truman od urodzenia jest nieświadomy swojej sytuacji, w której jest głównym bohaterem transmitowanego na żywo programu reality show, który ogląda cały świat. Całe jego otoczenie, takie jak miasto, przyjaciele, a nawet rodzina, są częścią perfekcyjnie zaplanowanego serialu. Natomiast pełniący funkcję reżysera Christopher stoi na straży, aby Truman nigdy nie odkrył prawdy. Wkrótce jednak zaczyna on dostrzegać, że jego życie jest pełne dziwnych, niepasujących do rzeczywistości elementów i stopniowo odkrywa, że jego codzienność to wyreżyserowany spektakl, a on na każdym kroku jest manipulowany. I'm not in on it, Truman, because the last thing that I would ever do is lie to you. Fade up music. That's our hero shot. Staje przed wyborem: pozostać w idealnym świecie, który jest dla niego stworzony, czy zaryzykować i poszukać prawdziwego życia na zewnątrz. Ten film można interpretować jako przestrogę przed kulturą mediów i obsesją na punkcie obserwowania innych ludzi. W filmie widzowie śledzą Trumana, nie zastanawiając się zbytnio nad jego prywatnością i rzeczywistym dobrem. Film jest wizjonerską zapowiedzią naszych czasów, która zdecydowanie wyprzedziła swoją epokę w sposób niezwykle trafny i przenikliwy. A na samym szczycie majstersztyk technologii komputerowej, CGI, ale głównie wyjątkowej i niepowtarzalnej plastyki twarzy Jima Carreya. Po raz trzeci z roku 1994 film Chucka Russella pod tytułem Maska. To już wręcz kultowa komedia z elementami fantasy, która przyniosła ogromną popularność i ugruntowała jego pozycję jako jednego z najbardziej charakterystycznych osób lat 90. Jim wciela się tym razem w rolę Stanleya Ipkissa, nieśmiałego bankiera, który przypadkiem odkrywa starożytną maskę o niezwykłych mocach. Po jej założeniu każdy, kto ją nosi, przeobraża się w zielonoskórego, nadludzko-energicznego bohatera rodem z komiksu, pozbawionego wszelkich zahamowań. Jako maska Stanley staje się kimś, kim zawsze chciał być. Pewnym siebie, odważnym i pełnym szalonego humoru bohaterem. Jego życie nabiera tempa, gdy wdaje się w ryzykowną grę z lokalnym gangsterem Dorianem, a na jego drodze staje również piękna piosenkarka Tina, która jest dla bohatera zarówno inspiracją, jak i motywacją do zmiany. Rola maski pełna ekspresji i fizycznego humoru stała się przykładem unikalnego stylu Jima. Stylu, który przekształcał aktorstwo w szalone, wręcz animowane widowisko. Dzięki masce Jim Carrey udowodnił, że może łączyć humor i wizualną ekspresję, tworząc postać, która stała się kultowa i z pewnością pozostanie niezapomniana przez kolejne pokolenia. Dziś po ponad 30 latach kariery i rozśmieszania widzów, Jim Carrey jest w zupełnie innym miejscu. Skupił się na sztuce, filozofii i poszukiwaniach duchowych, a jego obecność w mediach jest bardziej refleksyjna niż kiedykolwiek. Mimo że rzadziej pojawia się na ekranach, to nadal przyciąga uwagę widzów, lecz już nie tylko jako mistrz komedii, ale także jako myśliciel, artysta i komentator współczesnego świata. Jego role od komicznych i mrocznych pokazują, jak złożona jest jego osobowość i jak ogromny wpływ wywarł na kino. Dziś już raczej nie otrzymamy od Jima żadnej komediowej roli, a to było jego 5
najlepszych filmów.